Cześć! W tym filmiku pokażę, w jaki sposób można wykonać wirtualny model terenu w programie QGIS oraz Blender. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy potrzebować do stworzenia takiego modelu terenu, są dane o ukształtowaniu terenu. Dane takie można pobrać sobie z portalu GeoPortal. Istnieje kilka metod pobrania tych danych. Ja w tym filmiku postaram się pokazać według mnie taką najszybszą i najprostszą metodę, jak można to wykonać. Przejdziemy sobie teraz do GeoPortalu i tutaj jedna z metod jest taka, że możemy, wykorzystując WCS, po prostu pobrać sobie dane tutaj poprzez link i później przechodząc do QGIS-a, po prostu zarządzając źródłami danych, w zakładce WCS podłączyć sobie po prostu to w taki sposób i tutaj klikniemy sobie połącz, no to możemy sobie dodać albo według układu Kronstadt, albo według tego drugiego, tam Euro 2007. Jednak jest według mnie druga, szybsza metoda, jak można to zrobić. Mianowicie możemy sobie wejść na zwykły GeoPortal i tutaj w zakładce dane do pobrania otworzymy sobie zakładkę numeryczny model terenu, siatka 1 metr i też wybieramy sobie, co wolimy, czy Kronstadt, czy ten drugi. Pokazuje nam się taka siatka i po prostu klikamy sobie na siatkę, wybieramy, co nas interesuje. I tutaj pobierz plik danych dla tej sekcji. Pobierze nam się taki plik w formacie taki ASCII. To jest format taki tekstowy, ale to QGIS czyta to po prostu jako raster. Jeżeli mamy to już ściągnięte, to możemy sobie to wrzucić do QGIS-a taką po prostu metodą drag and drop. Po prostu mamy ten plik, który sobie tutaj ściągnęliśmy. Ja, żeby jakby tutaj mamy akurat Górę Kamieńsk i do niej były potrzebne 4 arkusze, więc pobrałem sobie już wcześniej te 4 arkusze i możemy je po prostu sobie wrzucić taką metodą drag and drop. Od razu nam się to podczyta i się wyświetli. Więc jak mamy już pobrane te 4 arkusze, teraz jakby widać, że są takie przecięcia pomiędzy nimi, bo każdy ma inaczej ustawiony kontrast. Więc żeby jakoś sobie poradzić z tym problemem, no to możemy sobie przejść do zakładki algorytmy i tutaj w polu szukaj wpiszemy sobie połącz. Wybieramy sobie po prostu to, co nas interesuje, te nasze 4 warstwy i możemy sobie zapisać do pliku albo stworzyć warstwę tymczasową, później sobie to zapisać. Wygenerował nam się taki właśnie raster z tych 4 połączonych plików. Kontrast jest trochę inny niż na tych obrazkach wejściowych, ale jakby to w ogóle nie przeszkadza nam w tej analizie. Może ja sobie to usunę, bo tutaj wcześniej już sobie stworzyłem identyczny raster. Kiedy już mamy ten raster, to możemy sobie, żeby przejść dalej do następnego kroku, potrzebna będzie nam taka wtyczka i jak sobie już tak zainstalujemy tą wtyczkę, no to ona jest tutaj widoczna jako taki trójkącik. Otwieramy sobie panel wtyczki, którą sobie właśnie zainstalowaliśmy. No i tutaj nam się od razu wyświetli to zdjęcie przetworzone, które sobie przed chwilą wygenerowaliśmy. Widać od razu już tutaj tą różnicę terenu. Tutaj jest kilka opcji. Możemy sobie pozmieniać troszeczkę, żeby na przykład przycięło nam do jakiegoś tam zadanego obszaru. Na przykład z warstwy możemy sobie policzyć obszar, który chcemy mieć w widoku.
No i jak mamy już ten nasz model w takiej formie, to możemy sobie go zapisać jako plik. Jak już znajdziemy lokalizację, w której chcemy zapisać plik, to zapisujemy go i teraz możemy przejść do oprogramowania Blender, żeby wrzucić ten nasz model. Tak więc jak już jesteśmy w oknie programu Blender, no to w zakładka File, Import, ten format, który sobie wybraliśmy, nasz plik i importujemy sobie go w takiej właśnie formie, on nam się wyświetla. On od razu się importuje tutaj z teksturą, ale można sobie wyłączyć teksturę, jakby to nie za wiele zmienia. No i mamy taki model terenu. Jest jeszcze inna opcja importu tego modelu do Blendera z pominięciem używania tej wtyczki. Możemy to sobie zrobić przy pomocy takiej wtyczki do Blendera. Ta wtyczka się nazywa Blender GIS. No i to działa po prostu w taki sposób, że ja tutaj sobie odsunę ten model na bok, że mamy tutaj taki panel GIS i jak sobie w niego klikniemy, to też możemy sobie zaimportować różne dane i możemy sobie zaimportować nasz zgeoreferowany raster. Jak już odnajdziemy nasz raster, to tutaj ważne jest w ustawieniach importu, żeby mode przestawić na dem jako displacement texture. To jest pierwsza sprawa, a druga to, żeby układ odwzorowania zmienić na ten, no, który obowiązuje dla całej Polski, ten system 92. CS92 to jest cała Polska. No i klikamy importuj i zaimportowało nam się coś takiego. I teraz, no, jakie są wady i jakby zalety jednego i drugiego rozwiązania, no. Jakby na samym początku widzimy, że to jest trochę jakby niedokładne, ale to jest przez to, że po prostu to jest taki plane, który ma tylko jedną ścianę i na to jest nałożona taka tekstura displacement, która jest tutaj wywoływana właśnie najpierw przez ten subsurface modifier, a później przez displacement modifier. Ale żeby temu zaradzić i jakby no troszeczkę większą dokładność tego modelu uzyskać, no to możemy po prostu, jak ten plane jest taki kwadratowy, to możemy sobie go podzielić po prostu tutaj subdivide, tak, zrobić sobie taką gęstą siatkę i już to od razu jakby trochę lepiej wygląda. Tak, i tutaj też możemy sobie zwiększyć tą dokładność cały czas. Jakby też nie polecam przesadzać za bardzo z tym, bo rośnie nam cały czas liczba wierzchołków w naszym modelu. Teraz mam już pół miliona wierzchołków. Trochę dużo. Zależy oczywiście, kto ma jaki sprzęt. Jak zrobimy sobie Shade Smooth, to w miarę fajnie wygląda. W miarę dokładny model terenu. No możemy sobie porównać jeden i drugi, no, który jest jakby dokładniejszy. No chyba jednak mimo wszystko ten z tej wtyczki Blender GIS to trochę lepsza opcja. Zależy komu na czym zależy. Troszeczkę większa jest też jakby taka wszechstronność tego zdjęcia, no bo tutaj mamy jakby, no możemy sobie zmniejszyć dokładność tego modelu, albo możemy sobie zwiększyć w zależności od potrzeb, a tutaj mamy taki gotowy model,